Dobra, to zaczniemy od pytania rozgrzewkowego. Kto miał kiedyś Atari? Tutaj z obecnych. A jeśli tak, to jakie? Naprawdę nikt? Dobra. Ja miał Atari 800 XL. Okej, super. Miałem kolegę, co miał Atari. A jakie? ST i Falcon. A, to już zupełnie nowsze. 65 XL kolegi. Też, dobra. No i były właśnie w Polsce popularne dwa komputery Atari w latach 90. wczesnych. Atari 65 XE i Atari 800 XL. Ja byłem szczęśliwym posiadaczem tego drugiego, 800 XL. I wówczas oprócz grania w gry i oprócz czekania, aż gry się wgrają z magnetofonu, to jeszcze zajmowałem się takimi rzeczami jak przepisywanie programów z różnych czasopism albo właśnie z instrukcji od tego Atari. I te programy pisało się w Basicu i miałem wtedy 5 czy 6 lat i nie rozumiałem, co tam się dzieje, ale wpisywało się jakieś magiczne linijki i wychodził taki efekt, na przykład nazywaliśmy ten rysunek tęczową autostradą. I to było jak wrota do jakiegoś w ogóle innego świata. No i gdzieś też tutaj zrobiłem skany takiego czasopisma Moje Atari z 91 roku. I też właśnie są tu jakieś programy do przepisania. Takie programy do przepisania nazywało się wtedy listingami. Tu jest program o trochę na wyrost nazwany matematyka, ale służył on tylko do wyciągania pierwiastków kwadratowych. Podejrzewam, że jak miałem te 5 lat, to pierwiastki kwadratowe mało były mi przydatne, ale oczywiście przypisywałem te programy z tatą i z bratem i w jednej z linii po jej wpisaniu i zatwierdzeniu enterem pojawiał się błąd. Widać było, że coś jest nie tak. Program nie działał, jakiś tam error, jakieś tam piknięcie może nawet było. No i tak dochodziliśmy, o co tu może chodzić, o co tu może chodzić. No i jedna linijka, oj, za daleko, jedna linijka tego listingu, jedna literka była nieczytelna i wtedy doznałem takiej eureki, że może to powinno być T od tego tutaj słówka den. Nie wiem, jak na to wpadłem, może przez porównanie do innych listingów. W każdym razie od tego momentu wiedziałem, że w życiu chcę być programistą i chyba ujawniły się wtedy jakieś pierwsze predyspozycje. No i tym programistą rzeczywiście zostałem. Obecnie programuję dla firmy Ecom, głównie rozwiązania wokół ubezpieczeń, ale programuję już zawodowo 17 lat, przy czym w C-Sharpie. Akcent javowy w życiu miałem. Tutaj na tym zdjęciu na dole widać, jest też Marek widoczny. Nie wiem, czy jest z nami też Kuba. Jest Kuba. Tak, to pracujemy w zespole tutaj na wydziale nad systemem zawody web, który powstał właśnie, został napisany w Javie i jest używany do dzisiaj. I tak dzisiaj z Markiem liczyliśmy, że to chyba było 15 lat temu. Tak, i jeszcze to żyje. Oprócz tego hobbystycznie projektuję różne takie układziki elektroniczne, właśnie głównie związane z komputerami retro. Też zajmuję się trochę fotografią analogową. Tutaj widać, że poluję na jakieś ujęcia, przy czym bardziej interesuje mnie nawet proces wywoływania. Zamykam się w ciemni i tam maczam te negatywy w jakichś chemikaliach i coś tam potem z tego wychodzi. No i od zawsze byłem też zafascynowany komputerami. Tu na tym zdjęciu po lewej u góry gram w coś na Amidze 600. I miałem też w życiu styczność i z Commodore 64 też, bo wroga trzeba poznać. I ze Spectrum, aczkolwiek na emulatorze, z całą masą różnych Pegasusów i tym podobnych. I w skrócie całe to mainstreamowe retro przerobiłem, zanim się stało retro i ciągnęło mnie do jeszcze starszych rzeczy. I taką starszą rzeczą jest właśnie konsola Atari 2600. Jest to konsola, której prototypy chyba pojawiły się w 1975 roku,
a docelowo trafiła do sprzedaży w roku 77. Tutaj widać jej najstarszy wariant, tak zwany Woody, z takim pseudodrewnianym przednim panelem. Konsola odniosła bardzo duży sukces, była bardzo popularna, ale nie w Polsce, bo w 1977 roku to u nas takich rzeczy nie było. W USA była bardzo popularna i jest popularna do dziś. Rynek gier cały czas tam żyje, powstają nowe produkcje na tą konsolę. Konsola miała kolejne wersje. Tutaj u góry widać konsolę w wersji junior, zminiaturyzowaną już z lat 80., natomiast technicznie jest to dokładnie to samo, możliwości ma takie same, nic tam się nie zmieniło, nie udoskonaliło w tej konsoli. I poniekąd trochę to, Atari myślało, że taki stan będzie trwał wiecznie, że wiecznie ludzie będą na tym Atari grali, ale jednak gry się w pewnym sensie znudziły, konkurencja też nie spała, powstawały rzeczy nowsze, bardziej atrakcyjne i doprowadziło to w efekcie do krachu całego rynku gier wideo w 1983. Atari wówczas w pośpiechu chciało wydać hit na gwiazdkę bazujący na filmie E.T. i pewien programista Atari zgodził się to zaimplementować chyba w miesiąc, co było bardzo krótkim czasem na grę. Gra została okrzyknięta najgorszą grą wszechczasów i gdzieś tam w ogóle dużą część nakładu krążyły takie legendy, że firma po prostu zakopała na wysypisku śmieci kartridże i to sobie tam leżało. I przez parę następnych lat, aż do pojawienia się konsoli Nintendo, nikt nie chciał w ogóle słyszeć słowa gry wideo. A czy to nie było przypadkiem tak, że Spielberg był zachwycony tą grą? Spielberg był zachwycony, ale wydaje mi się, że to mogło być trochę na pokaz. Dobra, i po prostu było to formą reklamy, że on tam powiedział, że ulubiona jego gra. Tak. No i jeszcze tu widać trzecią konsolę z klocków Lego jest zbudowana. Ona nie działa, w sensie po prostu jest tak jak to z klocków Lego stoi do ozdoby. Można taki zestaw sobie gdzieś tam kupić. No i tak jak mówiłem, w Polsce nie było tego Atari. W Polsce klony Atari 2600, nazywane popularnie albo gra telewizyjna po prostu, albo Rambo, pojawiły się na bazarach też na początku lat 90. I no wówczas się nie przyjęły, bo były mało atrakcyjne w stosunku do tego, co ludzie już wcześniej znali z komputerów Atari. Tutaj na przykład mamy porównanie gry River Ride. Po lewej stronie na Atari 2600, po prawej na Atari XL, XE. Widać, że ta chociażby, nie wiem, szczegółowość brzegu jest lepsza na tych komputerach niż na konsoli. Jakieś tam ozdoby. Nie? Ale też oprócz samej tej linii rzeki, no to chociażby to, że ten napis Activision, czyli producenta, ma tam jakąś wyświetloną kolorową tęczę. Liczba żyć dostępnych to są samolociki, a nie po prostu trójka. No jest dużo takich rzeczy, niby szczegółów, ale no jednak widać, że na tych komputerach Atari no to można było więcej osiągnąć. A rok później, bo w 1992 w Polsce pojawiły się Pegasusy, czyli klony konsoli Nintendo Famicom, w Ameryce znanej też pod nazwą Nintendo Entertainment System. I tutaj też wrzuciłem takiego screena z porównaniem takiej gry, która istnieje na obu platformach. Donkey Kong, po lewej stronie mamy wersję na Atari 2600, a po prawej na tym właśnie Pegasusie. Szczególnie goryl się różni. I to jest właśnie, mówię, taka gra, która istnieje na obu platformach, a nie wspominam już o takich rzeczach na Pegasusa dużo lepszych, dużo bardziej atrakcyjnych, jak Contra, jak Super Mario Bros., jak
Chip Dale i pewnie tam każdy sobie dopisze kolejne tytuły. Już ze scrollowaną w ogóle grafiką i muzyką na dużo wyższym poziomie i tak dalej, i tak dalej. No, ale jednak to Atari 2600 mnie zafascynowało i... Aha, to może jeszcze nie, jeszcze sekundka. I oczywiście zaczął mi chodzić po głowie pomysł, żeby coś spróbować na to zaprogramować. Ale tak niby myślałem, że muszę spróbować, ale tak jakoś się nie mogłem za to zabrać, nie chciało mi się i grałem w dużo gier na Atari 2600, ale do tego programowania jakoś nie usiadłem. Słyszałem tylko, że to jest ekstremalnie trudne, ale nie wnikałem dlaczego. No i pewnego razu kolega z pracy powiedział mi o konkursie 100 komitów. Konkurs miał polegać na tym, że przez 100 dni rozwija się projekt open source'owy dowolny. Zupełnie dowolny. No i ja tam na początku zrzędziłem, że 100 dni no to dużo, nie? Co ja będę tam codziennie komitował coś, jak już 25 dni Advent of Code to jest trochę sporo, a co dopiero 100. Ale potem tak pomyślałem, że skoro to może być dowolny projekt, to połączę te dwie okazje i w ramach konkursu spróbuję coś zaprogramować na Atari 2600, że będę miał tego bata, że rzeczywiście muszę to ruszyć. Nie liczyłem tam na żadne wygrane, ale liczyłem, że przynajmniej się czegoś nauczę. No i mając z tyłu głowy to, że to programowanie jest rzekomo bardzo trudne, to chciałem wymyślić taką grę, która będzie możliwie prosta. I też przypomniałem sobie, że za dzieciaka miałem taką tak zwaną ruską gierkę. Nie wiem, czy tutaj ktoś ją kojarzy. Nawet przyniosłem jeden egzemplarz. To zainteresowani mogą tam potem sobie nawet zagrać. W ogóle tu przyniosłem dużo fantów, ale to potem. Gra polega na tym, że jest sobie myszka Miki. Tutaj mamy... Na licencji, oczywiście. Słucham? Na licencji. Oczywiście, że nie. Mamy 4 kurniki. Tam są kurki, sobie siedzą u góry i znoszą jajka, a myszka musi je łapać. Te jajka oczywiście coraz szybciej tam te kury znoszą, coraz więcej ich znoszą, no i ta myszka musi tam nadążyć. Czyli co można prostszego wymyślić? Jaką można wymyślić prostszą grę? Nie wiem, no, ciężko mi sobie wyobrazić. Przy czym no, nie chciałem ryzykować pozwu od Disneya i tą postać myszki postanowiłem zamienić na postać takiego słonika Berty, wzorowanego na maskotce żony. I jeszcze coś, miałem jakąś myśl na wcześniejszym slajdzie. Aha, też lata później, jak byłem w liceum, okazało się, że te ruskie gierki to też jest zżyn Nintendo. Tak, to zapomniałem dodać. No i w efekcie powstała taka gra, gdzie właśnie ta Berta łapie motyle, nie jajka, tylko motyle. Ja ją na chwilę mogę włączyć na emulatorze. Mam nadzieję, że tutaj OBS da radę. Emulator Stella. Aha, bo to jest na drugim ekranie. Te ekrany jakoś dziwnie stało, że jednak są dwa. Dobra. No i jest plansza tytułowa. Jest ta Berta, są 2 poziomy trudności. Wskazywane przez tą chmurkę u góry. Jeśli jesteśmy nad literką A, to jest Advanced, a jeśli jesteśmy nad literką B, to jest Beginner. Może zagram na Advanced. No i lecą sobie te motylki, a Berta je łapie. Ogólnie taki feel z gry jest bardzo zbliżony do tych tak zwanych ruskich jajeczek.
Dobra, no to tak to wygląda. I teraz tu może zapauzujemy. Dobra, i wracamy do prezentacji. I chciałem też, aby ta gra była możliwa do uruchomienia na prawdziwej konsoli, na prawdziwym telewizorze, tak jak to było w tych latach 70. I gdzieś tam już podczas trwania projektu ludzie do mnie zagadywali, że w ogóle ja tam śledzę to repo codziennie tam, bo też prowadziłem dziennik w repozytorium, że w ogóle bardzo fajne, gdzieś tam w maju był ten Uke Day, to tam też paru znajomych podeszło, że w ogóle to jest bardzo ciekawe, jak to tam się programuje pod to Atari, że może nawet to byłby dobry temat na Yuga, nie? No i tak wtedy się zgadaliśmy, wtedy konkurs 100 komitów jeszcze trwał. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ten konkurs wygram. I finał odbywał się, ta ceremonia jakby ogłoszenia wyników odbywała się w Warszawie w Kinotece. Czułem się trochę, jakbym Oscara odbierał. No ogólnie bardzo, bardzo miło wspominam całą tą historię. Jeszcze oprócz samego kodu gry, to w ramach projektu powstały 2 podprojekty elektroniczne. Jeden to jest właśnie ten fizyczny kartridż z grą. Gdzieś tutaj też przywiozłem. O, odwrotnie pewnie, co? Dobra. A drugi to jest taki specjalny adapter do pada od Super Nintendo. Chodziło o to, żeby przybliżyć sterowanie grą do tego pierwowzoru, czyli żeby móc posłać Bertę w dany narożnik jednym tylko przyciskiem, a nie jak joystickiem na przykład w lewo, w górę albo w prawo, w dół, nie? Że czasami byłyby 2 ruchy potrzebne. No i o tych podprojektach dzisiaj nie będę mówił, dzisiaj będę mówił tylko o tej części programistycznej. Dobra, i zaczniemy od pewnych gier z epoki. Gra Combat, też ją włączę na chwilę na emulatorze. Combat. Ta gra ma w ogóle kilkadziesiąt trybów. Mogę je przełączać tutaj. Albo i nie mogę ich przełączać. F2 się zwykle przełączało te tryby, ale coś, kurczę, nie. A nie, sorry, F1. Dobra. Tak, mamy tutaj różne pojazdy. Czasem to są czołgi, czasem to są samoloty. Ale wrócę do trybu numer 2 bodajże i spróbujemy w to zagrać chwilę. Mamy dwóch graczy, to jest gra dla 2 graczy i mamy tutaj 2 czołgi, które próbują do siebie strzelać. I ta gra to jest tak naprawdę w pewnym sensie demonstracja możliwości sprzętowych konsoli, bo konsola co może zrobić? Może wyświetlić 2 obiekty graczy. Każdy z graczy może mieć stowarzyszony ze sobą pocisk. O, jest pocisk. I jeszcze dodam, każdy z graczy może być maksymalnie w jednym kolorze, jednokolorowy. Czyli jeden gracz jest tam, nie wiem, czy to jest niebieski, drugi jest różowy. Każdy ma pocisk w takim samym kolorze jak gracz. I do tego mamy coś takiego jak pole gry, playfield, czyli te barierki, przez które nie mogę przejechać, ani nie mogę przez nie strzelić, nie? Kumamy. Dobra, świetnie. Czyli to jest to, co konsola formalnie może. Kod tej gry zajmuje 2 kilobajty. I teraz pytanie takie, wycena. Jakbyście mieli określić, ile pamięci jest potrzebny, aby opisać ten playfield, czyli to pole gry, czyli te barierki?
No, jakieś pomysły? 15 bajtów? 100 bajtów, okej. Jeszcze jakieś strzały? 16 bajtów? Dobra. Odpowiedź nie jest taka oczywista, jakby się mogła wydawać. Ja jeszcze może pokażę kilka przykładów tego playfieldu. To jest gra Adventure. Chodzi się tą kropką, ona znalazła właśnie klucz i go dumnie niesie. Też mamy ten playfield, czyli ten taki jakby zamek. Tu jest gra Dobra na jutro, Haunted House. Chodzi się tymi oczami w jakichś tam komnatach. Tam jakieś potwory chyba wyskakiwały i też mamy komnaty z tego pola gry. Dobra. I jak to działa? Działa to tak, że mamy dostępne 3 rejestry procesora. 2 z nich są 8-bitowe, a jeden jest 4-bitowy, czyli mamy 20 bitów na opisanie tego kawałka playfieldu, nie? Czyli jak powiedzmy jest w tym miejscu 1 binarna, no to będzie ściana. Jeśli będzie 0, no to nie będzie ściany, nie? W drugiej części ekranu, tu, wyświetli się albo to samo, co po lewej stronie, albo lustrzane odbicie tego, co po lewej stronie. Dobra, czyli mamy 20 bitów na taki, powiedzmy, kawałek, więc te strzały mogłyby być gdzieś blisko, jeśli by chcieć potem przechować te 20 bitów dla każdej linii potencjalnie osobne, nie? Dobra. Teraz jak Atari 2006... Aha, no i oczywiście konsola ma jakiś tam RAM, w którym możemy sobie przechować ten obraz playfieldu i w odpowiednich momentach musimy te rejestry procesora podmieniać. Procesor w Atari 2600 ma tam troszkę ponad 1 MHz zegar. No i działa jak to procesor w cyklach. No i sobie te cykle procesora idą, linia po linii, tak jakby idą, nie? Dojdą do tego miejsca i tu się zaczyna obsługa wyświetlania obrazu. To, co się tu dzieje, w tym kwadracie, to cała moc procesora jest w tym momencie poświęcona na to, aby wyświetlać obraz. Nic więcej. Są tutaj zaznaczone takie prostokąty typu vertical blank, horizontal blank i overscan. W tych miejscach możemy się zająć czymś produktywnym, czyli coś tam przeliczać. Więc tak naprawdę 60% mocy procesora jest przeznaczone na wyświetlanie obrazu i w Atari 2600 nie ma żadnej pamięci graficznej. I musimy tak naprawdę w tych miejscach, gdzie to jest dozwolone i gdzie nie wpłynie jakoś negatywnie, odpowiednie rejestry procesora ustawiać im odpowiednie wartości, aby odpowiedni playfield się wyświetlił. Dobra, nie wiem, czy nie zamotałem, jest to zrozumiałe, co mówię, czy... Okej. I teraz jest sobie ten RAM, w którym możemy sobie tam różne rzeczy przechowywać, ale tego RAMu nie ma tak zbytnio dużo. O, ja tę Stellę wyłączyłem. Kurczę. To jeszcze raz. To włączymy grę Combat. Niech będzie. Dobra, to ile byście obstawiali, że jest RAMu w tej konsolce? ...16 kilobajtów. Nie, samego RAMu. RAMu. 256 bajtów. 128 bajtów. Jak przejdę w tryb debugera, tego emulatora, no, tylko się oczywiście na drugim ekranie pojawił, to tutaj widzę całą dostępną pamięć w tym małym okienku. No, to tak to wygląda. 128 bajtów. Nie wiem, czy padło na głos w końcu. Więc nie za dużo, nie?
Dobra, przechodzimy z powrotem do prezentacji. Teraz był playfield, jeszcze jest coś takiego jak sprite'y. Po polsku to się tłumaczy niby jako duszki, ale ja raczej używam słowa sprite'y, bo tak się przyzwyczaiłem. Sprite'y to są dwuwymiarowe kawałki grafiki, które potem się jakoś wpaja w większą grafikę. Czyli to są w szczególności te wszystkie ludziki, Pac-Man, Asterix i Atari 2600, tak jak wcześniej już chyba wspomniałem, może wyświetlić dwa takie sprite'y i każdy z tych sprite'ów może być w jednym kolorze. Być może teraz spytacie, dlaczego w Pac-Manie jest więcej jednak tych duszków niż dwa i jest jeszcze Pac-Man. Duszki, tak, jest to tak zrobione, że tak naprawdę sprite dalej jest jeden na duszki, wszystkie 4 duszki, ale są dynamicznie przenoszone pomiędzy liniami i jak one są przenoszone, to są wyświetlane tylko 1/4 tego czasu, co oryginalnie powinny, więc strasznie migają. I to też pokażę wam. Jest to chyba najgorsza oficjalna wersja Pac-Mana, jaka istnieje na jakąkolwiek platformę. Tylko ona będzie gdzieś w ulubionych. Pac-Man. Nie, tam, o. Tak to wygląda, nie? Ale tu jest też jeden hack w tej grze, warty wspomnienia, bo jeśli mamy sprite'y zużyte na Pac-Mana i na duszki, to z czego są zrobione te kropki, które Pac-Man zjada? O, nie. No, jakieś propozycje? Tak, playfield. Tylko muszę nacisnąć start. I hack, o którym chcę tutaj wspomnieć przy okazji tej gry, polega na tym, że ten playfield nie jest symetryczny. Zjadłem kropki z prawej strony, a po lewej dalej są. I jak to zostało osiągnięte? No tak zostało osiągnięte, że gdy procesor wyświetla tą lewą część tego playfieldu, to jak wyświetli ten pierwszy 4-bitowy rejestr, to wówczas trzeba się wstrzelić, aby podmienił już ten rejestr na to, co ma być z prawej strony, nie? Także tak to wygląda, ale wracamy do sprite'ów. Nie wiem, czy to była pierwsza gra z niesymetrycznym playfieldem, czy nie, ale ogólnie hack bardzo przydatny. Tutaj mamy też kolejne przykłady sprite'ów. No i tak sobie patrzyłem na te gry, i mówię, kurczę, że ja bym chciał jednak, żeby ta Berta to była trochę większa, nie? Niż tam 8 pikseli szerokości. W końcu w pierwowzorze ta myszka Miki, no to jednak jest widoczna wyraźnie. I sobie tak pomyślałem, że jakby miała być taka Berta w grze, no to byłbym chyba najsmutniejszym programistą na świecie, nie? No, ale znałem też trochę innych gier z tego Atari 2600 i widywałem w nich różne rzeczy jednak większe, ciekawsze, bardziej kolorowe. No i się zastanawiałem, jak one są zrobione. I tu są przykłady trochę późniejszych gier. Po lewej stronie mamy Spidermana, który jak widać nabrał kolorów. Mimo że jest sprite'em pojedynczym, to jest kolorowy. Po prawej stronie gra Keystone Capers. Też widzimy, że policjant goni złodzieja i też ten złodziej jest w paski, policjant też ma jakiś tam kapelusz innego koloru niż tam kurtkę. No i to też jest zrobione w taki sposób, że w tym horizontal blanku, czyli pomiędzy przejściami między liniami, zmienia się rejestr odpowiadający za kolor gracza. Co to oznacza? Że jesteśmy w stanie osiągnąć kolorowe sprite'y, ale tylko takie, które mają jeden kolor w danej linii. Jeśli na przykład złodziej miałby mieć paski pionowo, to jest nie do zrobienia na tej konsoli. Dobra. A tu są przykłady gier, które mają większe sprite'y. Dalej jest to
8 pikseli szerokości takich, powiedzmy, jak to nazwać, realnych, ale wygląda to tak, że możemy ustawić odpowiednią flagę procesora i wówczas jeden realny piksel będzie wyświetlany jako 2 piksele, albo 4 piksele, albo bodajże 8, już nie pamiętam dokładnie, jak można było je bardzo skalować. Także pojawiły się większe sprite'y, więc wróciła nadzieja na większą Bertę. I tutaj po prawej stronie z kolei widzimy grę Star Wars Empire Strikes Back. Z nią jest związana taka ciekawa dosyć anegdota, że to jest gra produkcji Parker Bros. To była firma zajmująca się zabawkami, która chciała wejść na rynek gier wideo i szef marketingu tej firmy poszedł tam do swoich programistów. Mieli też wykupioną licencję na tworzenie gier opartych o Star Wars. Więc szef marketingu spytał się programistów, co możecie na tym Atari 2600 zrobić, nie? No i programista mówi, dobra, za parę dni przyjdź, to ci pokażę, nie? No i przychodzi za parę dni ten szef marketingu do tych programistów i widzi w ogóle super maskę Dartha Vadera, w ogóle z jakimś tam cieniowaniem. Mówi, że nigdy wcześniej na żadnym elektronicznym urządzeniu nie widział tak fajnego rysunku. Ale dobra, fajnie, fajnie, co można dalej z tym zrobić? Nic. No, bo wszystkie zasoby konsoli zostały użyte. Tu jeszcze w tym AT-ACie jest fajna sprawa, że jeden sprite jest na początku przeskalowany razy 4, że tak naprawdę jeden piksel, drugi, trzeci, czwarty, a gdy dochodzimy do nóg, to jest przeskalowany tylko razy 2. I dzięki temu to wygląda całkiem dobrze, jak na możliwości konsoli i całkiem sprytne zagranie. W ogóle chciałem zobaczyć ten rysunek Dartha Vadera, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć. On pochodzi z książki Racing the Beam. W tytule chodzi o to, beam to wiązka elektronowa, która w kineskopie wyświetlała obraz. Że właśnie na Atari 2600 trzeba się ścigać z tą wiązką, żeby w odpowiednim momencie tam coś ustawić, żeby się dobrze wyświetliło. No i anegdota pochodzi z tej książki i tam był autor tej anegdoty i ja nawet do niego napisałem wczoraj późnym wieczorem, czy ten rysunek gdzieś ma. No i nawet mi odpisał, ale mówi, że niestety go nigdzie nie ma. I że on go widział, on go pamięta, ale że on go nie programował, tylko tam podał mi jakieś inne nazwisko, więc może jeszcze uderzę do tego drugiego programisty i zobaczymy. Dobra. A tu są przykłady gier, gdzie coś wyświetla się, ale z playfieldu. Czyli są samochodziki, one nie są sprite'ami, a przynajmniej nie wszystkie, bo są wygenerowane właśnie pikselami playfieldu. Tak samo ten statek kosmiczny jest cały playfieldem. Więc po dodaniu tych dwóch haków, czyli po pierwsze powiększenie sprite'a, po drugie użycie playfieldu do czegoś więcej niż jakieś tam barierki, to dało mi właśnie pomysł na to, jak tą Bertę zrealizować i że rozdzielczość konsoli jest jaka jest, czyli niewielka, to mogłem to wszystko sobie projektować na kratkowanym papierze. Tak to wyglądał projekt, a tak wyglądało wykonanie. Dobra. To pytanie, co jest sprite'em, co jest playfieldem? Berta jest sprite'em. Nie może być, bo w jednym rzędzie musiałaby być jednego koloru, a tu na przykład ma czerwony i biały naraz, nie? Co jest? Siatka jest sprite'em drugim, gracza drugiego, a pierwszego gracza sprite jest też na coś wykorzystany. Na motywy. Nie. Na ziemię. Też nie.
Dobra. Sprite'em jest głowa, ta biała część, ręce i nogi, czyli wszystko, co białe w bercie, jest sprite'em. Bo sprite może mieć 8 pikseli szerokości, ale na długość może być dowolny. Tak jeszcze, żeby było ciekawiej. Playfieldem są uszy i tułów i motylki. Tylko konsekwencją tego podejścia jest to, że motylki muszą być czerwone, bo Berta musi być czerwona, a jeden wiersz Playfieldu musi być zawsze w jednym kolorze. Więc tam mnie sporo ludzi pytało, czy motylki mogłyby być tam żółte, zielone, jakieś inne. No niestety nie. Dobra, no i drugi sprite to jest na siatkę, nie? Cała reszta jest Playfieldem. Chmurki są Playfieldem, ziemia jest Playfieldem. Dobra. I teraz wracamy do tego obrazka. Na ogół programuje się na Atari 2600 w assemblerze i jeśli programista ogarnie właśnie te przełączanie z pamięci do rejestrów w odpowiednich momentach, tych sprite'ów, tych playfieldów i tak dalej, to mówi się, że stworzył kernel. I właśnie tutaj z pomocą bardzo mi przyszło coś takiego, co się nazywa Battery Basic. Twórcy, gościu o ksywie Batari stworzył, tak naprawdę zaimplementował w pewnym sensie te kernele, kilka tych kerneli i udostępnił je w postaci takiego języka, który ma przypominać BASIC, który jest transpilowany do assemblera. Więc dalej musimy tam oczywiście powymyślać, jak ten właśnie, tak jak z tą Bertą było, powymyślać, co tam ma być tym playfieldem, co ma być sprite'em, co się ma gdzie wyświetlać, co się ma dziać, ale możemy to w łatwiejszy sposób programować. Na przykład opis playfieldu, no to się w takim w zasadzie wizualnym sposób opisuje i to zostanie przetłumaczone na odpowiedni kod assemblera i ta gierka zadziała na Atari 2600. Nie jest to, według mnie, nie jest to zbytnio podobne do Basica, tego znanego z komputerów Atari, ale jakieś tam podobieństwa są. Na przykład częste użycie instrukcji goto, bo w Battery Basicu nie ma czegoś takiego jak klamry po ifie na przykład, nie? Jeśli chcę zrobić ifa i potem kilka instrukcji, to robię ifa zaprzeżonego, że jeśli nie coś tam, go to w cholerę dalej, nie? A tam w międzyczasie wykonuję te instrukcje. Takie triki trzeba tam stosować, jest tam więcej takich dziwności, ale ogólnie bardzo ułatwia to programowanie. I pomyślałem, że to jest coś dla mnie i to wykorzystam. I ten kernel jakby miałem oprogramowany w tym narzędziu, ale nie przychodzi to za darmo, bo z tych 128 bajtów RAMu 100 bajtów jest już zużyte na działanie tego kernela, więc zostaje 26 bajtów i dla wygody są już ponumerowane, nazwane od A do Z. Można nadawać im aliasy, ale no szału nie ma, nie? Akurat się zmieściłem w tych 26 bajtach, a chciałem mieć zapamiętywany najwyższy wynik dla obu trybów gry, dla łatwego i dla trudnego, porównywanie tych high score'ów, jakieś tam pozycje Berty, w ogóle oprogramowanie tego, że są dwa tryby, bo one się tam jednak między sobą różnią. No i te 26 bajtów mi zeszło. Gdzieś w międzyczasie przeszedłem ze 2 albo 3 tury optymalizacji, sobie tu można wyrzucić. No, ale wystarczyło, także gitara. Jeśli by nie wystarczyło, to następnym krokiem byłoby napisanie takich makr, które używają mi połowę zmiennej jako tam 4-bitową zmienną, więc wtedy miałbym no,
26 tam było, czyli miałbym 52 zmienne 4-bitowe. A taka ciekawostka, procesor w tej konsolce jest właśnie 4-bitowy, więc podejrzewam, że by się dało zaprogramować taką grę. Dobra, to były te konsekwencje. Dobra, następna pułapka, wydajność. Zegar procesora to był tam 1,19 MHz, czyli trochę ponad 1 000 000 cykli na sekundę. Jak mamy 25 klatek na sekundę, no to jest tam około 50 000 cykli na klatkę. I jest ten kernel i on też swoje cykle potrzebuje i w efekcie ten kernel działa w overscanie, czyli tam jakby pod tym, co się wyświetla na ekranie. W efekcie dostępnych dla mojego programu jest około 2700 cykli. Dużo czy mało? No dobra, generalnie mało, ale jeszcze do tego dochodzi coś takiego, że playfield w tych grach, co wam pokazywałem, był raczej stały, nie? Że tam się weszło w jakąś planszę i sobie był ten playfield. A ja mam tutaj motylki z playfieldu, nie? I one się ruszają, w sensie znikają, pojawiają się te motylki, latają. I zgadnijcie, ile cykli potrzeba na dynamiczne zapalenie takiego jednego motylka. No możecie strzelać. Nie, mniej. 80. No. I teraz mam Bertę w 2 pozycjach. Albo jest na dole, albo jest wyciągnięta do góry. I już tu ten tułów jest stały, nie? Ale szyja i uszy zmieniają pozycję, więc mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pikseli playfieldowych do przełączenia praktycznie zawsze, czyli 800 cykli z tych 2700 mam zeżarte, tak jakby na start. Dlatego musiałem limitować liczbę motylków. Maksymalnie ich może być na ekranie 7, bo każdy motylek może mieć też maksymalnie 2 skrzydełka rozpostarte, bo czasami są pojedyncze, czasami są podwójne, więc 17 razy 4 razy 80, no to już jestem gdzieś tam pod granicą, nie? Tych cykli dostępnych. No, także jakbym dodał tam z jednego, a już 2, to na pewno to wszystko by wybuchło. Losowość jakaś? Jest losowość. Pseudolosowość, tak. Taka, wiesz, tam razy i modulo i sobie tam generator taki jest wbudowany już, nie? Nie wiem, czy nie wiem, ale jest to do wyczytania, jakby co, gdzieś tam w dokumentacji tego Battery Basica. Dobra. To by było w zasadzie z tych ograniczeń to by było to, ale jest jeszcze jedno ograniczenie. Wielkość kodu wynikowego. Wielkość, tak jak wspomniałem, ta gra Combat zajmowała 2 KB, a Atari 2600 ogólnie jest w stanie zaadresować 4 KB. Czyli mamy tutaj, kurczę, jak ja tego nie ogarniam, nie? Cyfrowe wykluczenie. Źle wygląda, dobra. Dobra. Mamy linie adresowe procesora, które są wpięte do ROM-u i mamy tych linii adresowych 12, co daje nam 2 do 12 możliwości, czyli właśnie te 4 KB. I bardzo szybko po premierze Atari, bo już chyba w roku 79, zaczęły powstawać gry większe, na przykład 8 KB, 16,
nawet 32, obecnie nawet 128 KB takie gry mogą mieć. Ale nie działa to tak, że nagle to Atari jest w stanie odczytać więcej. Działa to tak, że w środku kartridża jest pewna magiczna skrzynka, jakieś tam układy scalone, które dostają te linie adresowe, jakie procesor chce odczytać. I jeśli zapytamy o jakiś ustalony adres, to ta magiczna skrzynka albo przełącza nas na ten ROM, albo na ten drugi. Czyli mamy tak naprawdę dwa niezależne banki po 4 KB, nie? I to ma takie konsekwencje, że czasami kod gry, czasami sprite'y muszą się tak naprawdę znaleźć w obu tych częściach. Że można w ten sposób jakoś grę wzbogacić, na przykład dodać więcej planszy i tak dalej, ale cały gameplay raczej musi być powtórzony, bo też żeby nie trzeba było ciągle skakać między tymi bankami, nie? Więc jeśli bym chciał, aby Berta w tym momencie z gry 4-kilobajtowej stała się 8-kilobajtowa, to tak naprawdę miałbym do dyspozycji może 2 KB więcej, a nie 4. Dobra. Więc postanowiłem, że akurat tego ograniczenia nie będę jakoś obchodził i że dalej zostanę przy tych 4 KB, powinno się dać. No i się dało. Ale dobra, jeszcze jest coś takiego jak dźwięk. I tutaj podlinkowałem taką stronę, na której można się pobawić i kliknąć sobie na te przyciski i usłyszymy wtedy wszystkie dźwięki, jakie Atari 2600 jest w stanie z siebie wydobyć. Ja nie pomyślałem, że nie będę miał tu internetu, bo bym nawet coś tam zagrał, nie? W sensie pokazał tą stronę, ale to może już na później sobie każdy wejdzie, jak będzie chciał. Ale że tu się okazało, że sami muzycy są na jugu, to zrozumieją. Dźwiękiem żadnego typu nie jesteśmy w stanie nawet jednej oktawy gamy C-dur uzyskać pełnej. Więc w laskotek się nie da zagrać na tym, nie? Więc szału nie ma. No, ale jednak tam muzyczkę na planszy tytułowej jakąś stworzyłem i gdybym dodał do niej jedną nutkę, to bym wyszedł poza te 4 KB. Dobra, no i na zakończenie taki slajd, jeśli kogoś zainteresowało to całe Atari 2600, to jest kilka takich linków, może nawet opowiem słówko. Pierwszy to jest film Atari Game Over. On jest o historii, wspominałem o tych legendach, że tam zakopali kartridże. No i jeden koleś postanawia sprawdzić, czy to jest prawda i je znaleźć, nie? Czyli taki film archeologiczny. Bardzo fajny, wyciska łzy. Drugi to jest dokumentacja Battery Basica, jakby ktoś chciał sobie samemu coś tam poprogramować. Trzeci, Stella Programming Guide, to właśnie stamtąd był na przykład ten obrazek z tym, jak tam Atari wyświetla obraz. Stella to jest nazwa kodowa chipu z Atari 2600 i to jest taki oficjalny dokument, jaki tam w epoce powstał, jak to programować. A ostatnio to jest też, wspomniałem, książka Racing the Beam, bardzo ciekawa. Ona nie jest techniczna, nie jest o programowaniu. Ona jest właśnie tak popularno-naukowa. Opisanych jest kilka gier właśnie z epoki, tam z lat 70. czy wczesnych 80., ale z takiego punktu widzenia właśnie programistycznego, ale bez kodu, nie? Tylko właśnie jak tam, co tam jest sprite'em, co tam jak tam sobie radzili, jakie haki stosowali. Także bardzo ciekawa lektura, polecam. I to wszystko. Dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście odpowiem.